Cześć. W dzisiejszym filmie zajmiemy się podstawową konfiguracją WebCon BPS. Skonfigurujemy sobie wysyłkę wychodzących e-maili oraz sprawdzimy poprawność synchronizacji z Active Directory. Jednak zanim zaczniemy, ustawimy jeszcze sobie parę innych rzeczy, których nie przedstawiłem w poprzednim filmiku, a wydaje mi się, że warto o nich wspomnieć. W pierwszej kolejności zmienimy sobie jeszcze ustawienia dla naszego konta WebCon Account, które wcześniej utworzyliśmy. W tym celu zalogujemy się na nasz kontroler domeny, czyli DC. Wejdziemy w ustawienia tego konta i w zakładce Account zaznaczmy sobie flagę Password never expires. Chcemy wymusić, aby hasło nigdy nie wygasało, z tego względu, że jest to konto systemowe, techniczne. Na to konto raczej nie będziemy się logować i jest ryzyko, że po jakimś czasie zapomnimy o tym, hasło wygaśnie i webcon przestanie działać i będziemy się zastanawiać, z czego to wynika, będziemy szukać przyczyn. Ze względu na to, że serwis webcon jest uruchomiony na tym koncie, zależy nam na tym, żeby to hasło nie wygasało. Drugą rzeczą, o której chciałbym wspomnieć, jest fakt, że w ramach poprzedniego filmiku na mój serwer webcon serwer logowałem się za pomocą IP. Robiłem tak z tego względu, że nie byłem w stanie zalogować się po nazwie serwera. Wpisując webcon podkreśnik serwer nie byłem w stanie się zalogować. Zdalny pulpit nie był w stanie wyszukać tego serwera i logowałem się po IP. Wynikało to z tego, że po dodaniu tej maszyny do domeny ponownie uruchomił się firewall, przez co nie byłem w stanie się zalogować na tą maszynę po nazwie. Już pokazuję, gdzie to należy zmienić. Należy się połączyć z naszym serwerem. I po dodaniu tej maszyny do domeny, w tej zakładce Domain Networks miałem załączony firewall, który uniemożliwiał mi zalogowanie się do tej maszyny po nazwie. W momencie, kiedy przejdziemy do ten Windows Defender Firewall on or off, mamy tutaj możliwość odznaczenia firewalla. Jeżeli Ty też masz takie problemy jak ja, wystarczy, że tutaj odznaczysz i będzie OK. Następnie zalogujemy się jeszcze na nasz kontroler domeny w celu utworzenia kilku testowych kont, w ramach których będziemy testować nasze tworzone aplikacje. Dodamy może 3 użytkowników. Wydaje mi się, że większa ilość na razie jest niepotrzebna. Na przykład dodamy pierwszego Kamila Nędzę. Również możemy zaznaczyć, żeby hasło nie wygasało dla tych kont. To są konta testowe. Dodamy także Adama Nowaka. I ostatni użytkownik. Jan testowy.
Ok. Jeszcze dla na przykład konta Kamil Nędza możemy wejść w ustawienia i uzupełnić dodatkowe informacje, na przykład adres e-mailowy dla tego użytkownika. Dzięki temu, jeżeli w Active Directory dla konkretnych użytkowników ustawimy adres e-mail, Webcon będzie w stanie sobie pobrać te dane i w momencie, kiedy trzeba będzie powiadomić użytkownika w ramach aplikacji lub w ramach jakichś działań, to będzie wykorzystywany ten mail, który znajduje się tutaj w sekcji w Active Directory. Ok, myślę, że tutaj możemy już zakończyć. Ok, teraz zajmiemy się podstawową konfiguracją Webcon BPS. W tym celu logujemy się na nasz serwer. I uruchamiamy Webcon Designer Studio. Przechodzimy teraz do konfiguracji systemu. W tym miejscu mamy wszystkie ustawienia globalne dotyczące całej platformy Webcon BPS. Na ten moment dużą część opcji będziemy pomijać ze względu na to, że nie potrzebujemy tego do naszej podstawowej konfiguracji aplikacji. Z biegiem czasu, z biegiem kursu będziemy powracać do części z tych ustawień i tutaj je konfigurować. Ale przejdźmy przez wszystkie, postaram się tak szybciutko przelecieć przez te rzeczy, które są niezbędne i je skonfigurujemy. W pierwszej kolejności stałe globalne, w tym momencie ich nie będziemy wykorzystywać, więc możemy przejść dalej. Reguły biznesowe również, reguły formularza również, atrybuty globalne również. Przechodzimy do parametrów globalnych. W tym miejscu możemy ustawić konfigurację środowiska, to czy blokujemy dane środowisko, czy chcemy mieć dowolną pełną edycję. My będziemy tworzyć aplikacje i procesy na tym środowisku, więc nie chcemy blokować tego środowiska. Jeżeli chodzi o typ środowiska, nie mamy możliwości zmiany tych ustawień ze względu na to, że jest to wersja Express, więc jest to domyślnie serwer produkcyjny i nie mamy możliwości zmiany ani typu środowiska, ani typu instalacji. W momencie, gdybyśmy posiadali licencję Enterprise, moglibyśmy posiadać 3 różne środowiska: środowisko deweloperskie, testowe oraz produkcyjne. Tutaj mamy ustawienia dotyczące zastępstw. W tym momencie na razie zostawimy to wyłączone. W przyszłości będziemy mogli tą opcję zmienić i zaprezentujemy, w jaki sposób działają zastępstwa w systemie Webcon. Serwis restowy zostawiamy włączony, tutaj nic nie zmieniamy. Domyślną strukturę firmy pobieramy z Active Directory, tutaj też nie mamy możliwości zmiany. Pozostałe opcje też zostawiamy bez zmian w tym miejscu. Przechodzimy do wyglądu. W tym miejscu możemy zmienić tekst powitalny na portalu oraz jego nazwę. Możemy tutaj wpisać coś na razie testowego, na przykład Webcon Lab oraz witaj w Webcon Lab. Zapiszemy. I teraz sprawdźmy, jak wygląda nasz portal. Widzimy, że nazwa została zmieniona na Webcon Lab i powitanie mamy witaj w Webcon Lab. Następnie możemy ustawić podstawowy wygląd ścieżek przejścia, przycisków. Na chwilę obecną zostawimy to też bez zmian. Jeżeli chodzi o atrybuty, też tutaj nie będziemy raczej nic zmieniać, poza jedną opcją. Pola tylko do odczytu zmienimy na schemat żółty. Dzięki temu będziemy na formularzu mogli w bardziej czytelny sposób widzieć pola, które są niemożliwe do edycji. Zapiszemy to. Przechodzimy dalej do uprawnień globalnych. W tym miejscu posiadamy konta, które mają możliwość logowania się do Designer Studio. Ważne, aby tych kont tutaj nie usuwać, ze względu na to, że w momencie, kiedy je usuniemy, nie będziemy w stanie zalogować się do Designer Studio
i możemy tak na dobrą sprawę troszkę uziemić sobie środowisko, więc tutaj tych opcji nie zmieniamy. Bazy zawartości i załączników tutaj też w tym momencie nic nie zmieniamy. Baza archiwum też zostaje bez zmian. W wersji Express funkcjonalność związana z archiwizacją jest w ogóle nie jest dozwolona. Licencja Express nie zawiera archiwizacji, więc tutaj też tego nie będziemy prezentować w ramach tego kursu. Konfiguracja akcji Active Directory. W tym momencie też na razie to nie będziemy zmieniać. W przyszłości będziemy się tutaj troszkę głębiej w to zaglądać. Przechodzimy do listy użytkowników BPS. W tym miejscu możemy zarządzać synchronizacją użytkowników z naszego Active Directory oraz dodawać nowych użytkowników BPS, takich, którzy nie należą do domeny Active Directory, oraz możemy konfigurować i zarządzać naszą synchronizacją. Przejdźmy w takim razie do konfiguracji synchronizacji. Widzimy tutaj naszą domenę wskazaną, która będzie synchronizowana. W danych logowania mamy dwie możliwości. Albo musimy połączyć się używając danych użytkownika, na którym działa serwis webcon BPS, i aby to działało w sposób poprawny, musimy nasze konto, na którym działa serwis, czyli w naszym przypadku jest to webcon account, dodać do grupy administratorów domeny. Ja już to wcześniej zrobiłem, ale pokażę, jak to wykonać. Czyli przechodzimy na nasz serwer Active Directory. Przechodzimy do zarządzania użytkownikami i komputerami. I w użytkownikach znajdujemy administratorów domeny. Wchodzimy w opcje i wskazujemy tutaj, dodajemy tutaj nasze konto webcon account w tym miejscu. Ja już to konto mam dodane, dzięki temu konto webcon account, na którym działa serwis webcon, jest w stanie połączyć się z Active Directory i pobrać te dane. Możemy także użyć innego dedykowanego konta. Na przykład, jeżeli nie chcesz dodawać tego konta webcon account do grupy administratorów domeny, możesz na przykład wskazać tutaj w tym miejscu konto install, które te uprawnienia już ma. W miejscu harmonogram definiujemy, o jakich godzinach serwis webcon będzie łączył się z Active Directory w celu synchronizacji danych. Domyślnie jest to co 3 godziny od północy. I teraz bardzo jedna ważna rzecz. Jeżeli chodzi o synchronizację, od wersji 2017 webcona wszystkie dane dotyczące użytkowników pobierane są z cache'a, który jest przechowywany w tabelach webcon. Innymi słowy, jeżeli na przykład jakiś użytkownik zostanie dodany o godzinie 6:10, to nie będzie on widoczny do godziny kolejnej synchronizacji, czyli do godziny 9:00. Dopiero po wykonaniu synchronizacji użytkownik będzie dostępny do wyboru na formularzach itd., itd. W opcjach zaawansowanych możemy wskazać, jaki rodzaj synchronizacji chcemy wykonać. Możemy wykonać synchronizację przyrostową. Jest to wskazane i zalecane rozwiązanie w przypadku jakichś dużych firm, dużych Active Directory. W naszym wypadku, skoro mamy bardzo małe Active Directory, możemy wykonać synchronizację pełną, tak aby, no bo to trwa dosłownie chwilę, więc nie ma tutaj jakby przeciwwskazań względem tego. Możemy tą opcję zapisać i widzimy, że już w moim wypadku synchronizacja wykona się o godzinie 19:37 i kolejna jest zaplanowana na godzinę 21:00. Ale spróbujmy teraz dodać nowego użytkownika i wymusić ręcznie taką synchronizację. Przejdźmy więc ponownie do naszego kontrolera domeny. I dodajmy nowego użytkownika. Niech to będzie enta testowa. Przechodzimy dalej. Wskazujemy jakieś hasło dla tego użytkownika. Oznaczamy, żeby użytkownik musiał zmienić hasło. I też możemy zaznaczyć, żeby hasło nigdy nam nie wygasało. Przechodzimy dalej. Konto jest utworzone. Wracamy na serwer webconowy. I jak widzimy, jak kliknę odśwież,
dane tego użytkownika Aneta testowa jeszcze się nie pojawiły, musimy albo poczekać do daty kolejnej synchronizacji, albo wymusić taką synchronizację ręcznie w tym momencie. Ja klikam synchronizuj teraz i po jakiejś chwili te dane powinny się nam tutaj odświeżyć. Ok, synchronizacja się udała, 19:44 i pojawił nam się nowy użytkownik Aneta testowa. Ok, jeżeli chodzi o listę użytkowników BPS, to raczej będzie wszystko. Przechodzimy dalej. W tym miejscu mamy języki tłumaczeń, ale tutaj nie będziemy nic zmieniać, zostawiamy tak jak jest domyślnie. Tak samo jak jeżeli chodzi o pakiety językowe interfejsu, ustawień cache'a też nie będziemy zmieniać, ale chcemy zmienić powiadomienia e-mail. W systemie Webcon BPS bardzo kluczowym elementem systemu jest wysyłka maili, więc chcemy skonfigurować sobie tutaj serwer pocztowy, aby wychodziły nam maile z systemu Webcon BPS. Możemy tutaj wskazać dowolny serwer pocztowy, który będzie w stanie takie żądania wysyłki maila przyjąć. My możemy na przykład posłużyć się tutaj kontem gmailowym. W tym celu przejdźmy sobie do wyszukiwarki i wpiszmy na przykład Gmail Connection Settings. Przejdźmy do pierwszej strony i możemy teraz wskazać dane do połączenia, czyli adres serwera, adres nadawcy tutaj przez swojego maila. Nazwa wyświetlana nadawcy możemy na przykład wpisać Webcon Lab. Musimy też wskazać, jakie chcemy dane autentykacji przekazywać. To ponownie wpisujemy swoje konto oraz hasło do tego konta. Chcemy używać autentykacji SSL oraz musimy wskazać konkretny port, na którym działa serwer pocztowy. I spróbujmy teraz zapisać te ustawienia i wysłać jakiś testowy e-mail. Ja tutaj się może posłużę jakimś tymczasowym mailem. Ok, widzimy, że test się powiódł, wysłano testową wiadomość i sprawdźmy, czy dana wiadomość się pojawiła. Widzimy, że dana wiadomość się pojawiła na tej skrzynce odbiorczej. Mamy tutaj informację, od kogo została nadana, czyli z mojego konta i jakieś tam testowe informacje. Ok, idźmy dalej. W tym miejscu jesteśmy w stanie skonfigurować globalny szablon maila, czyli taki podstawowy szablon, taki najbardziej, nazwijmy to defaultowy, domyślny, który będzie wysyłany za każdym razem, kiedy oznaczymy wysyłkę standardowego maila. Możemy go tutaj zmodyfikować. My w tym momencie jeszcze się tym bawić nie będziemy, ale prawdopodobnie w przyszłości tutaj to zmodyfikujemy. Jeżeli chodzi o powiadomienia masowe i powiadomienia administracyjne, na ten moment sobie tutaj to przejdziemy dalej. Jeżeli chodzi o akcję Microsoft Exchange, również to będziemy pomijać. Serwer proxy oraz kalendarz dni roboczych również pomijamy. Hot foldery, hot mailboxy, punkty rejestracji to też w tym momencie nas nie interesuje. Możemy sobie tutaj jeszcze rozwinąć tutaj kolejne rzeczy, ale wydaje mi się tak, spółkę też zostawiamy na razie domyślnie naszą, która jest defaultowo nazwana firma. Harmonogramy serwisów również zostawiamy bez zmian i harmonogram serwisu lokalnego również zostawiamy bez zmian. Ok, czyli udało nam się przejść przez podstawową konfigurację Webcon BPS. Te ustawienia, które tutaj poczyniliśmy, są ustawieniami globalnymi, czyli wszystko, co tutaj zostało ustawione, będzie dotyczyło wszystkich procesów, wszystkich aplikacji, które będą tworzone, generalnie całej platformy. Dziękuję Ci za uwagę, widzimy się w kolejnym filmiku, cześć!